Zaufanie to jest taki kapitał społeczny, w który Polska powinna zainwestować. Z drugiej strony też będą mieli łatwiej, tak? Dlatego że dzięki temu mogą wyrażać swoje potrzeby bez wstydu. I Szwecja rzeczywiście kładzie duży nacisk na równouprawnienie. Ale dobrze, że młode kobiety tak głośno mówią o tym, co myślą, co czują, bo to one zmienią świat. Jakie kobiety uważasz za takie wzorce dzisiejszego świata? Dzień dobry, witamy serdecznie podczas naszego kolejnego spotkania z ambasadorkami Mondavivo, które reprezentują różne kraje. Ja nazywam się Dorota Milczarczyk i jestem założycielką Mondavivo Where to Mean Club. Ze mną jest dzisiaj współzałożycielka Agnieszka Wojtkowiak. Dzień dobry. Witam serdecznie. Czym jest Mondavivo? To jest platforma komunikacyjna, organizacja dla kobiet, zrzeszająca kobiety z różnych kultur, miejsca, gdzie kobiety mogą się spotkać, porozmawiać i wymienić doświadczeniami, by stawać się lepsze. Tak, z nami dzisiaj są najważniejsze kobiety dzisiejszego dnia w Mondavivo. Alma Jenkins z Panamy oraz Alex Kazimierski, pół Polka, pół Szwedka. Nim zaczniemy naszą rozmowę, chciałabym Was poprosić, Alma, Alex, o podzielenie się z nami informacją, jaka sytuacja, jakie okoliczności, a może świadoma decyzja spowodowały, że mieszkacie w Polsce. Alma. Tak, ja jestem w Polsce 20 lat, już za kilka miesięcy kończę 20 lat w Polsce. Przyjechałam ze względu na rodzinę. Pół mojej rodziny, jakby były mąż, ojciec mojej córki jest Polakiem i dlatego tu jestem. No i już tak zostało. Czyli miłość. Tak. Super. Alex, a jaka jest Twoja historia? Okej, a ja przyjechałam za chlebem, co trochę dziwne, biorąc pod uwagę fakt, że przyjechałam ze Szwecji do Polski, ale tak było. W 1998 roku kończyłam studia, dostałam ofertę pracy w Polsce w szwedzkiej firmie ubezpieczeniowej i tu zaczęłam ze swoją karierą, że tak powiem, stawiałam pierwsze kroki jako asystent prawny prezesa, a później pięłam się po tych szczeblach, pracowałam jako szef personalny, pracowałam jako dyrektor biura zarządu i ostatecznie wylądowałam miękko na pozycji prezesa zarządu tej firmy, a właściwie obu, bo to już były wtedy dwie firmy ubezpieczeniowe. 22 lata temu. Czyli Kobiety sukcesu. kobiety sukcesu. Fajnie, że kobiety sukcesu są z nami. Tak, super. Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami, jesteście w Polsce i tą karierę robicie w Polsce, a jeszcze bardziej cieszymy się, że dołączyłyście dzisiaj do naszej rozmowy, do rozmowy o kobietach. 2020 rok przyniósł bezprecedensowe wydarzenia. Świat przechodzi dzisiaj transformację. Jaka będzie rola kobiet w tym świecie? Tak jak zwykle z końcem roku Forbes opublikował listę 100 najbardziej wpływowych kobiet świata. Na szczycie pojawiła się już kolejny rok Angela Merkel. W 2020 naturalnie do podium dołączyła do niej Kamala Harris. Czy to jest właśnie era kobiet? O tym wszystkim będziemy chciały właśnie dzisiaj porozmawiać z Alex i Almą. Serdecznie zapraszamy. Zaczynamy. I to jest niesamowite, że możemy spojrzeć na ten świat kobiet przez pryzmat Szwecji i Panamy. Więc może zaczniemy od Szwecji. Alex, co sobie możesz określić jako bardzo polskie i bardzo szwedzkie? Ja przede wszystkim bardzo Wam dziękuję, dziewczyny, za temat jako taki, dlatego że on jest bardzo ważki. Myślę, że wiele kobiet zainteresuje. Natomiast co do mnie, do moich cech, myślę, że z takich szwedzkich to zaufanie, które ja mam do otoczenia, do świata. Nie wiem, czy wiecie, że Polacy mają jeden z najniższych poziomów zaufania do drugiego człowieka i do otoczenia, i to mamy wspólne z Chińczykami. Jesteśmy w czołówce, natomiast w Szwecji zupełnie na drugim biegunie to wygląda, więc ja często przy każdej właściwie okazji o tym mówię, że zaufanie to jest taki kapitał społeczny, w który Polska powinna zainwestować. Więc to jeśli chodzi o takie szwedzkie cechy. Też myślę, że waga danego słowa jest dla mnie bardzo ważna. W Szwecji nie ma czegoś takiego jak
konieczna, jest, że stempel notariusza na wszystkim, że tłumaczenie przysięgłe. Ludzie jak się umawiają, jest handshaking, dane słowo, to jest jak gdyby święte. Dla mnie to też jest ważne, ja ważę słowa, moje słowo dane jest dla mnie bardzo ważne i też tego samego oczekuję od otoczenia. No i teraz jak to połączę z zaufaniem i często właśnie takie zaufanie do tego, co ludzie do mnie mówią, mam. Jakoś muszę powiedzieć, że nie przejechałam się jeszcze na tym jakoś specjalnie, więc to się sprawdza. Być może tak jest, że jak się to zaufanie daje, to też się otrzymuje w zamian. Więc to powiedziałabym takie szwedzkie. A z polskich, no to nastawienie na ludzi, otwartość, poszukiwanie rozwiązań z każdej sytuacji. Nie chcę powiedzieć, że to kiedyś było takie kombinatorstwo, się mówiło w Polsce, ale to jest taka pozytywna, jakby druga strona tego medalu, żeby zawsze znaleźć rozwiązanie z każdej sytuacji. Czyli to jest taki niesamowity miraż tych dwóch cech, polskiego kombinatorstwa i danego szwedzkiego słowa. To musi być taki specyficzny dualizm myślowy u Ciebie. Łączę, daję radę. No myślę, że to jest zaleta, nie wada. Tak. Też tak Jeżeli sądzę. popatrzymy na rynek chociażby spółek giełdowych czy kobiet na wysokich stanowiskach, to w Szwecji jednak to jest chyba około 30%, a w Polsce niecałe 6%. Jak myślisz, dlaczego tak jest, że w Polsce kobiety tak no, nie sięgają po te wysokie stanowiska? Ja myślę, słuchaj, że to jest temat rzeka. Bardzo ciężko jest tak określić w kilku punktach. Natomiast dlaczego tak jest, a może czego brakuje w Polsce, a co na przykład jest już w Szwecji, dlaczego ten procent, ten odsetek w Szwecji jest tak wysoki? Ja myślę, że to jest bardzo wiele rzeczy. Po pierwsze, to jest świadoma polityka państwa szwedzkiego i to już od wielu, wielu lat. Dlatego, że na przykład w 1980 roku Szwecja podpisała taką konwencję ONZ-u dotyczącego praw kobiet i o niedyskryminowaniu. No to już 40 lat temu, prawda? Od tej pory dużo się zadziało i Szwecja rzeczywiście kładzie duży nacisk na równouprawnienie i zapisuje to w swoich prawach, przepisach. To jedno. I ja myślę, że to widać w gospodarce, to widać chociażby też i w sporcie. Młode dziewczyny grają w piłkę nożną i robią to od lat i nie ma w tym w ogóle nic nienormalnego. Nie są postrzegane jako jakieś niekobiece w związku z tym. Kobiety są reprezentowane w budownictwie, w wojskowości. Kobiety od lat 50. są przyjmowane do policji i w 1981 roku pierwsza kobieta została szefem policji na Szwecji. Obecnie też mamy kobietę szefa policji. To jest nie do pomyślenia w Polsce, że kobieta by rządziła policjantami Policją. w mundurach. No właśnie. W Szwecji na przykład też są 3 liderki partii politycznych obecnie, co też nigdy nie było premiera, natomiast no, dosyć wysoko zachodzą. W Szwecji na przykład 50% kobiet reprezentowane jest w zarządach spółek Skarbu Państwa, w urzędach. Także to jest dosyć wysoko. 30% rzeczywiście w tym sektorze prywatnym. No i teraz tak, dlaczego tak się dzieje? Ten nacisk państwa to jedno, ale ja myślę, że takie kulturowe podział ról chociażby między kobietą a mężczyzną, bo co jest największą bolączką kobiet w dzisiejszych czasach, nie tylko w Polsce, w ogóle na świecie. Wydaje mi się, że jest to godzenie ról, prawda? Bycie dobrą matką, żoną, Tak. kobietą roku, jak chodzi o pracę. Kobiet. Mamy poczucie winy, ciągle nie wystarcza nas, jak gdyby, żeby pogodzić te role. I teraz to równouprawnienie w Szwecji polega na tym, że mężczyźni udzielają się w domu, udzielają się jako ojcowie. Jest obowiązkowy urlop tacierzyński. Obowiązkowy? Nie dobrowolny. Niedobrowolny, obowiązkowy. Dlatego, że Szwecja uważa, czy rząd Szwecji uważa i słusznie, prawda, że jeżeli kobieta by wybierała ten urlop, a on jest przecież już dosyć długi, bo to jest w Szwecji to są 2 lata, to traci na tym, jeśli chodzi o swoje zarobki, o pensję, o przyszłą emeryturę, więc to jest takie myślenie bardzo naprawdę strategiczne. Panowie odbierają dzieci z przedszkoli, panowie gotują, sprzątają,
Jest przepis też taki, który mówi o tym, że państwo musi organizować te przedszkola po to, żeby kobiety mogły pracować. W Szwecji, słuchajcie, odsetek kobiet pracujących to jest prawie 80%, co jest prawie o 20% więcej niż w Polsce. Czyli I w Szwecji, podsumowując, tak? tak, tylko kończąc, i w Szwecji jakby ta różnica pomiędzy tym, ile kobiet pracuje, ile mężczyzn jest, to nie jest dużo, to jest kilka dosłownie procent, a różnica w płacach to jest tylko 4%, więc dlaczego kobiety w Szwecji mogą i chcą i opłaca im się pracować, to są te powody, tak? Ekonomiczny też, dlatego że w Szwecji nie stać byłoby żadnej rodziny na to, żeby to mężczyzna utrzymywał dom, bo po prostu by nie wystarczyło im na życie. Podatki są zbyt wysokie. Musi być dwóch zarabiających w domu. Także konieczność. Tak, to rzeczywiście no, nie bez przyczyny Skandynawia, Szwecja jest takim przykładem dla świata. Z tego, co mówisz, Alex, przepraszam, to są 3 filary. Wsparcie państwa, partnerstwo, no i też prawda, ta minimalna różnica w wynagrodzeniach, które powodują, że nie ma takiej sytuacji, że wybiera się, prawda, mężczyznę, który robi karierę, bo siłą rzeczy to jest osoba, która tak naprawdę utrzymuje rodzinę. Rozumiem, że tutaj jest to wyrównane. Bardzo ważne kwestie i dziękujemy, że się nimi podzieliłeś. Alma, a jak jest w Holandii? Ty oczywiście pochodzisz z Panamy, ale wiem, że studiowałaś w Holandii i tak naprawdę w Europie spędziłaś większą część swojego dorosłego życia. Stąd właśnie chciałabym dopytać o Holandię. To kraj, który również może pochwalić się wysokim odsetkiem kobiet w grupie członków zarządów. Jestem ciekawa, czym to jest właśnie podyktowane w Holandii. Czy to jest podobnie jak powiedziała Alex w Szwecji, czy to są na przykład inne kwestie? Może to jest siła wzajemnego wsparcia kobiet? Wiesz co, wydaje mi się, że w Holandii sytuacja jest dość podobna do tego, co Alex mówiła, jeśli chodzi o Szwecję. Ja podziwiam u Holendrów bardzo ich poziom edukacji i w ogóle system edukacyjny. I wydaje mi się, że ten system edukacyjny często pokazuje tak naprawdę wartości, które dla Holendrów są podstawowe. Między kobietą a mężczyzną jest bardzo ważna i mają jakby to wkojarzone w genach, jeżeli mogę tak powiedzieć. I wydaje mi się, że stąd wynika, że tak naprawdę nikt tego nie kwestionuje, nikt na tym się nie zastanawia. Oczywiście są przepisy państwowe, które mają jako zadanie dbać o to, ale generalnie w życiu codziennym, tak jak Alex wspomniała, Holendrzy pomagają swojej żonie czy partnerce w domu. Tak naprawdę nikt nie musi im o to prosić. Oni mają to w sobie tak naprawdę, tak? Że zadanie domowe należy się podzielić. Właśnie mieszkałam w Holandii przez kilka lat, mam mnóstwo znajomych i przyjaciół w Holandii i zawsze jak właśnie przyjeżdżam do małżeństwa, podziwiam obserwacji, jak żona na przykład gotuje i bez słowa ora siada, je, a mąż od razu wstaje, zbiera talerze, chowa do zmywarki i w ogóle jakby nie ma między nimi ani komunikacji, ani spojrzenia, jakby to się dzieje naturalnie z automatu i widać, że autentycznie te domy w taki sposób funkcjonują. Ja nigdy nie byłam w Panamie, ale chciałabym się dowiedzieć, jak to jest w Panamie, bo mam takie wrażenie, że jednak tam kultura macho jest dosyć silna. Tak, tak. Wiesz, Agnieszka, no niestety w Panamie wygląda to dość inaczej, czyli odwrotnie tak naprawdę. Więc tak, no Panama rzeczywiście raczkuje, jeśli chodzi o tematy związane z kobietami. Tak naprawdę kobiety w Panamie, muszę powiedzieć uczciwie, że tak naprawdę jeszcze w tej chwili walczą o podstawowych praw, tak? Więc tak jak niestety dzieje się w kulturze łacińskiej, no to cały czas kobiety walczą o to, żeby mieć prawa do pracy, prawa do dobrej, płatnej pracy. Nie do końca jesteśmy na etapie, gdzie państwo poprzez przepisy dba o to, żeby było x% kobiet w kadrze zarządzającej albo przejmujące funkcje w administracji publicznej. Jakby takie rzeczy niestety na ten moment nie istnieją, dlatego że jest walka o to, żeby były podstawy na ten moment. A jeśli chodzi o kwestie domowe, chyba dużo nie muszę mówić. No niestety wszystkie zadania, albo najczęściej te zadania są po stronie kobiety. Oczywiście
zmienia się, bo też to należy powiedzieć, zmienia się. I myślę, że te młodsze pokolenie, powiedzmy tam 30 parę, 30 plus, myślę, że faceci, mężczyźni są coraz bardziej świadomi, że należy, tak? Że tak się powinno postąpić, że to jest normą i że tak naprawdę nie wszystkie zadania powinny być odpowiedzialności żony czy partnerce, tylko że oni są częścią integralną rodziną i w związku z tym powinni się udzielać, jeśli chodzi o opiekę nad dziećmi. Właśnie też ostatnio dowiedziałam się od znajomych, że i to jest MNM na skalę panamską, urlop tatusiński, jakby kto o tym słyszał, tak? A absolutnie Nie nie było istnieje w słowniku. Z tego, co słyszę, robi się to coraz bardziej modne, jeśli mogę to tak określić, ale i bardzo dobrze, tak? Dlatego, że to pokazuje, że gdzieś tam myślenie ludzi, zwłaszcza mężczyźni, idzie do przodu i stają się prawdziwymi partnerami dla swoich kobiet. Świat się zmienia, również w Panamie, to bardzo pocieszające. Ale świat się zmienia również w wyniku właśnie naszych doświadczeń. W świecie postpandemicznym na pewno doświadczymy dalszych wielu zmian. Zastanawiam się, czy to jest czas, kiedy możemy rozmawiać o sukcesach kobiet, o sile kobiet. Czy to jest era kobiet? Dzięki za to pytanie. Ja myślę, że świat jest gotowy na erę kobiet, a wręcz nawet potrzebuje kobiet. I teraz tak, dlaczego? W okresie pandemii myślę, że taki tandem jak pandemia i digitalizacja bardzo dobrze zapracował. Tak samo wydaje się, że pandemia i kobiece kompetencje też bardzo dobrze się wpisują w potrzeby obecnych czasów i w tym okresie postpandemicznym, ponieważ jak wiadomo, no tak się w każdym razie mówi, że to nie jest ostatnia pandemia, to po pierwsze, a po drugie wiele nawyków, przyzwyczajeń i praktyk, które mamy teraz, będziemy kontynuować nawet jak się pandemia skończy, a jedną z nich jest chociażby praca zdalna. I teraz tak, kobiety świetnie sprawdzają się naprawdę w tych czasach, dlatego że posiadają wiele bardzo potrzebnych, użytecznych umiejętności w dobie pandemii, w dobie zdalnego sterowania zespołami. Kobiety są bardzo sprawne, jak chodzi o komunikację, taką bezpośrednią komunikację, nawiązywanie relacji. Kobiety są empatyczne, co bardzo jest potrzebne przy rozproszonych zespołach i zdalnych zespołach. Kobiety ponadto są, i tutaj użyję takiego pięknego słowa, słowiańskiego słowa, multitasking mają w małym palcu. Dlaczego to jest takie ważne dzisiaj? Bo musimy się przełączać między obszarami homeschooling, home office, prawda? I też mam takie wrażenie, że coraz młodsze kobiety wychodzą przed szereg. Mam przykład dwóch młodych aktywistek, Grety Thunberg czy Izabeli Nilsson-Jarvandi, które walczą ze zmianami klimatycznymi, z globalizacją, z takim, no w cudzysłowie, na takim złym myśleniu o naszym współczesnym świecie. No tak, ta Greta Thunberg to jest taka moja idolka. Muszę powiedzieć, że to jest fantastyczne, że taka młoda dziewczyna, dzisiaj lat 18, ale zaczęła już parę lat temu, zrobiła coś tak odważnego i z taką determinacją podeszła do tematu, że stało się o niej bardzo głośno na całym świecie, a trzeba pamiętać, że jest to też dziewczyna z jakimś takim, powiedzmy, autyzmem, czy jakiegoś rodzaju syndrom, już nie pamiętam w tej chwili, jak to się nazywa, więc na pewno nie jest jej łatwo. I tak, młode dziewczyny po pierwsze potrafią mówić o swoich potrzebach zupełnie bez kompleksów, potrafią zawalczyć o swoje racje. W momencie, kiedy coś je angażuje, to rzeczywiście one całym sercem oddają się sprawie. Online w tym bardzo pomaga, bo pomaga dosyć szybko być widzialnym, prawda? Mieć to publicity na całym świecie. Więc to, jeśli chodzi o Gretę Thunberg, podziwiam bardzo. Jeśli chodzi teraz o tę drugą dziewczynę, Izabela Nilsson-Jarvandi, która jest z Göteborga, czyli z miasta, w którym też ja mieszkałam całe swoje pierwszą część życia. To jest dziewczyna, która zrobiła jakąś taką błyskawiczną, szybką karierę na proteście żółtych kamizelek i to jest pół Iranka, pół Szwedka, 16-latka, która opowiada się przeciwko polityce imigracyjnej rządu szwedzkiego.
I na pewno sporo ma w tym racji, w tym co mówi, dlatego że imigracja czy cała ta polityka to jest bardzo trudny temat, szalenie. Szwecja rzeczywiście bardzo dużo ludzi w ostatnich czasach przyjęła. Niekoniecznie dobrze może sobie z tym poradziła. Ale wiecie co, no moim zdaniem smutne jest to, że w przypadku, kiedy państwo, akurat szwedzkie, chce pomóc tym imigrantom, że są inni, którzy to krytykują. Wydaje mi się, że to nie tędy droga, zupełnie nie tak powinno się to odbywać. I tutaj, jak pytam swoich znajomych o tę dziewczynę, Szwedów i w Szwecji mieszkających, to oni o niej nie słyszeli, więc to jest taka trochę postać peryferyjna. Wydaje mi się, że tak jak powiedziałam, sporo racji w tym, co ona mówi. Ona też tam się zwraca przeciw LGBT, ona się zwraca przeciwko feminizmowi, ale to jest w ogóle łączenie, pomieszanie pojęć i w ogóle nie, moim zdaniem nie powinno tak to się odbywać. I mam nadzieję, tu szczerze mówiąc, że mimo, że to młoda, sympatyczna dziewczyna, że ona gdzieś zmieni tok swojego myślenia z czasem. Tak, to są dwie skrajne w ogóle postawy i Grety i właśnie tej kobiety, która walczy z tymi zmianami kulturowymi w Szwecji. No może warto się też zastanowić, dlaczego tak skrajne postawy w różnych społeczeństwach gdzieś dochodzą do głosu, bo tak samo jest w Polsce, ale ja myślę, że dobre jest to, że młode kobiety stają, mówią głośno, co myślą, bo to jest optymistyczne na przyszłość. Zdecydowanie, tu chciałabym powiedzieć, że właśnie na przykład ja mam tutaj dorastającą córkę i jestem zachwycona tym, jak ona w swoim młodym wieku, jak ona jest zorientowana w tematach społecznych, politycznych, gospodarczych. Myślę, że też sporo dzięki mediom, dzięki online'owi i ona absolutnie zupełnie inaczej wchodzi w życie i też właśnie, tak jak mówię, bez kompleksów, inaczej niż nasze pokolenie, więc to już Dokładnie. bardzo duża zmiana To na prawda. dobre. Maria Czubaszek, pisarka i satyryczka, powiedziała, że z jej perspektywy w życiu nie należy przejmować się dwoma dniami. Dniem wczorajszym i dniem jutrzejszym. Ale mimo wszystko ja chciałabym zapytać właśnie o tę przyszłość. Powiedziałaś, Alex, o dwóch aktywistkach, młodych kobietach z młodego pokolenia, które zaczynają zmieniać świat. I jestem ciekawa, Alma, jak Twoim zdaniem właśnie te młode kobiety będą walczyły o prawa kobiet? Jaka jest przyszłość tego młodego pokolenia? W jaki sposób one będą się aktywizować w przyszłości? Wiesz co, niestety tak. Z jednej strony uważam, że przyszłość dla nich będzie trudna, tak? W pewien sensie, tak? Łatwo nie będzie, dlatego że ten świat się zmienia się szybko. I tak naprawdę mają olbrzymi dostęp do informacji. I też wiemy z doświadczenia, że niestety czasem te informacje okazują się fałszywych, tak? I w związku z tym też o tym, co mówiliśmy przed chwilą, tak? Jakby różne te światopoglądy, opinie wywołują się z informacjami, które nie do końca zawsze są prawdziwych. Z drugiej strony też odnoszą się do dostępu do informacji. Wydaje mi się, że dzięki temu z drugiej strony też będą mieli łatwiej, tak? Dlatego że dzięki temu mogą wyrażać swoje potrzeby bez wstydu. Natomiast właśnie trochę odnoszę się do tego, co Alex mówi. Ja też właśnie mam nastolatka w domu i bardzo podziwiam właśnie jakby jej zainteresowanie to, co się na świecie dzieje. I że ona jest tymi tematami na bieżąco i oczywiście podziwiam ją strasznie za to i wydaje mi się, że pod tym kątem jest nadzieja, że może będzie lepiej, że może będzie dobrze, że jednak może będzie się zmienić i że może też dzięki temu, że technologia cały czas idzie do przodu, a jeżeli będzie mądrze wykorzystana i wykorzystana na dobre cele, może jest nadzieja, że będzie dobrze. Ja też widzę więcej plusów niż minusów w tej sytuacji. No, wszystko internet jest takim współczesnym aeropagiem, gdzie ludzie mogą wyrażać swoje poglądy i no wiadomo, czasami trudniej jest weryfikować, ale dobrze, że młode kobiety tak głośno mówią o tym, co myślą, co czują, bo to one zmienią świat.
Tylko wiesz, wydaje mi się, Agnieszka, że należy to robić w odpowiedzialny sposób, tak? Dlatego, że Oczywiście. jednak musimy pamiętać, że za każdym razem, jak dodajemy jakiegoś posta albo wyrażamy jakąś opinię, to trafi do ileś tam setki, tysiące, miliony osób, tak? A jeżeli ktoś jest bardzo dojrzały i ma jakby poukładanie w głowie, no to może zwróci na to uwagę i będzie się udzielał, albo może jakby zaignoruje tego naszego komentarza, tak? Problem się Prawda. pojawia, gdzie ten człowiek ewentualnie nie ma poukładane w głowie, albo właśnie nie ma tej umiejętności jakby posiadania własnej opinii, tylko i goes with the flow, tak? Tak jak się mówi, więc jakby tutaj trochę widzę tego ryzyka. Na koniec chciałybyśmy jeszcze zapytać Was o wzorce kobiet, na kim Wy się wzorujecie. Alex, komu Ty na przykład jesteś wdzięczna? Jakie kobiety uważasz za takie wzorce dzisiejszego świata? Okej, ja bym chciała z takiego domowego podwórka wymienić dwie osoby, to znaczy z naszego tutaj polskiego, dlatego że w tym roku, czy właściwie w tym, który minął, duże wrażenie zrobiły na mnie dwie kobiety. Jedna to nie będzie w ogóle zaskoczenie, prawda, bo to jest Olga Tokarczuk, która no, przysporzyła nam sporo dumy po prostu wszystkim Polkom i możemy się czuć dumne z tego, że jesteśmy Polkami. Oprócz tego wspaniała kobieta, szalenie mądra, czytanie jej książek i tych refleksji, które ona ma, tak ma się zawsze wrażenie, że czyta się coś bardzo wartościowego i ważnego. To jest jedna. Druga osoba, którą bardzo lubię, cenię i podziwiam, to jest Kasia Nosowska, ale nie za jej działalność na polu muzycznym, tylko za jej działalność jako pisarki. I obie jej książki są wspaniałe i muszę powiedzieć, że właśnie w ubiegłym roku ostatnia jej książka Powrót do Bambuko, po tyle wzruszeń. Ja mam rodzinę i pochodzę gdzieś ze Szczecina, urodziłam się, więc tutaj mamy to wspólne. Tyle wzruszeń, które odczuwałam czytając tę książkę. Bardzo podziwiam Kasię Nosowską za niezwykłą odwagę w obnażaniu siebie na rzecz tego, żeby innym kobietom ułatwić życie, żeby im było lżej. Także te dwie. Super, bardzo dziękujemy. Alma, a jakie są Twoje bohaterki? Wiesz co, ja bym zaczęła od postać, która w tych czasach jest dość modna, czyli pani Harris, tak? Pani wiceprezydent Stanów Zjednoczonych właściwie od przedwczoraj. I podziwiam ją za ją historię, tak? Jest to kobieta, która według mnie znalazła się na tym miejscu, na której jest na dzień dzisiejszy, nie przypadkiem. Ciężko się napracowała i edukowała się właśnie, przygotowała się odpowiednio, żeby otrzymać tego stanowiska, które posiada na dzień dzisiejszy. I drugą kobietą, którą bardzo podziwiam, czykolwiek już jej nas nie ma na świecie, Margaret Thatcher. Uważam, że jest to kobieta o wielkiej odwagi, która może kiedy była premierem Anglii, troszeczkę jakby była przed czasem, tak, z pewnym myśleniem, ale z drugiej strony i bardzo dobrze, dlatego że dzięki temu pchała kraj do przodu i tak naprawdę challenge'owała ludzi o to, żeby troszeczkę myśleli inaczej o tym, jak żyli w tych czasach, tak? W tym momencie, kiedy ona rządziła krajem. Więc no, myślę, że kobieta o olbrzymią odwagę i za to jej mega podziwiam. Super. Ja też bym dopisała je do swojej listy kobiet, którym jestem wdzięczna za to, że mówią otwarcie o tym, co myślą i za to, co robią. Super, bardzo serdecznie dziękujemy za dzisiejszą rozmowę, za gościnę, że znalazłyście czas, aby być z nami, podzielić się perspektywami z różnych stron świata. Państwa zapraszamy do śledzenia naszych kolejnych odcinków na YouTubie. Śledźcie nas na naszych social mediach, na Facebooku, Instagramie oraz YouTubie. Znajdziecie tam zaproszenia na kolejne spotkania, o których będziemy na pewno z wyprzedzeniem informowały. Dziękujemy Piszcie w serdecznie, komentarzach, Alma. komu chcielibyście podziękować. Piszcie w kobietom? komentarzach zdecydowanie, komu byście chcieli podziękować. Być może będzie to kobieta, którą zaprosimy też do kolejnego spotkania. Dziękuję, Alex, dziękuję, Alma, dziękujemy Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Do widzenia.